Dlaczego Hanuka to jedyny czas, kiedy Żydzi mogą grać w gry hazardowe? Cześć, to Agata z kanału Izraelia. Dzisiaj taki odcinek bardzo świąteczny, hanukowy. Zanim jednak do niego przejdę, muszę się wyżalić. W ogóle nagrałam Wam cały odcinek, rozgadałam się i po prostu kończę nagrywać. Wstaję, żeby zobaczyć, czy już się skończyło nagrywać, żeby tam wcisnąć stop i okazuje się, że wszystko się skasowało, w ogóle telefon się wyłączył. Nie wiem dlaczego, w każdym razie pogadałam sobie tak po prostu do wyłączonego telefonu przez chyba 45 minut, ale to nie szkodzi. W ogóle jeszcze zanim zacznę, bardzo takie ważne ogłoszenie parafialne, czyli nagrałam swój pierwszy w życiu podcast we współpracy z Radkiem Radosławem z kanału Lepiej Teraz, z podcastów Lepiej Teraz. I link do tego podcastu będzie oczywiście w opisie, więc możecie sobie posłuchać. Nagrałam z Radkiem właściwie 2 podcasty. Póki co już jest udostępniony jeden z nich, więc serdecznie zapraszam do wysłuchania. A jak będą pojawiały się kolejne, też inne współprace, to oczywiście będę Was o tym informować. Dobra, zaczynamy. Czyli jeszcze raz, od początku. Więc odcinek hanukowy, no bo teraz w Izraelu, nie tylko w Izraelu, w ogóle trwa Hanuka. Czym w ogóle jest Hanuka? Po pierwsze, Hanuka jest to święto niepodległości religijnej i nazywa się też to święto Hag HaOrim, czyli świętem świateł, dlatego że Orim po hebrajsku to są światła. Or to jest światło w liczbie pojedynczej. Tak przemycam trochę wiedzy, trochę języka, co mi szkodzi. I pomimo tego, że Hanuka jest takim świętem, jeśli chodzi o hierarchię, dosyć nisko, to znaczy nie jest jakoś w czołówce świąt żydowskich, jeżeli chodzi o jej ważność, natomiast jest to bardzo magiczne święto i co ciekawe, jeżeli zapytać na przykład wyznawców innych religii o jakieś święta żydowskie, to bardzo często właśnie znają i wymieniają jako pierwsze Hanukę, więc jest to święto bardzo znane. Pomimo, że bardzo młode, najmłodsze święto żydowskie, bo ma tylko 2200 lat, ale znane było już w czasach Jezusa i podobno Jezus sam jako praktykujący Żyd to święto właśnie celebrował, brał udział w obchodach tego święta. Hanuka w tym roku wypada 10 grudnia 2020 roku w kalendarzu gregoriańskim. Dlaczego mówię w kalendarzu gregoriańskim? Dlatego, że w kalendarzu żydowskim mamy teraz rok 5781. I Hanuka jest obchodzona, w zasadzie zaczyna się, bo Hanuka nie trwa jeden dzień, do czego za chwilkę wrócę, zaczyna się 25 dnia miesiąca Kislew, co właśnie w tym roku wypada 10 grudnia. I to, co jest za moimi plecami, to jest Hanukija, obok niej są świece, ale za chwilkę Wam powiem, do czego mi to wszystko służy. Po pierwsze, każde święto żydowskie ma podłoże albo historyczne, albo rolnicze. I akurat Hanuka zalicza się do tych pierwszych, czyli ma podłoże historyczne. I bez tak naprawdę wspomnienia trochę o historii nie jestem w stanie Wam wytłumaczyć, dlaczego i jak celebrujemy jako Żydzi Hanukę. Dlatego trochę historii, ale w takiej bardzo uproszczonej, streszczonej wersji, żeby Was tutaj nie zanudzić, a ten, kto się historią bardziej interesuje, to sobie po prostu doczyta. Kluczowe jest, i od tego zaczniemy, że Hanuka upamiętnia cud, który wydarzył się w świątyni jerozolimskiej. Otóż w czasach drugiej świątyni napadnięto na Judeę i podbito Jerozolimę. Rozpoczęły się wtedy prześladowania Żydów i w skład tych prześladowań wchodziły na przykład mordy, okradanie domów, gwałty na kobietach. Zakazano Żydom praktykowania judaizmu pod groźbą kary śmierci i w ten sposób próbowano narzucić im własną religię, własną kulturę. Armia syryjsko-grecka właśnie napadła na Żydów, zbezcześciła świątynię jerozolimską, co było takim dla Żydów chyba największym ciosem podczas tej całej wojny, a Żydzi mimo nierównych szans postanowili się zbrojnie Grekom przeciwstawić. I armia pod dowództwem Jehudy, który zwany był inaczej Makabi, dlatego że Makabi oznacza młot, więc to miało symbolizować właśnie jego siłę. I pod jego dowództwem armia rewolucjonistów zwanych Makabejczykami z kolei udało im się po 3 latach wojny odbić tę świątynię jerozolimską. Wojna trwała oczywiście dużo dłużej niż te 3 lata, natomiast po 3 latach udało się odbić świątynię.
To, co zastali Żydzi po wejściu do świątyni, oczywiście było przerażające i traumatyczne. Świątynia była kompletnie zniszczona, zbezczeszczona, zmazane były ściany krwią świńską. Nie było tam praktycznie w ogóle symboli religijnych, ale udało się odnaleźć jeden, jedyny ocalony symbol religijny w całej świątyni, czyli menorę. Co to jest menora? I tutaj trochę nawiązujemy właśnie już powolutku do Chanukii, którą widzicie za moimi plecami. Menora jest to 7-ramienna lampa oliwna, którą dzisiaj nazywamy po prostu świecznikiem, tak potocznie. Nie mylić z Chanukiją, bo to jest trochę co innego. I Żydzi chcieli tę menorę rozpalić. Natomiast problem jest taki, że żeby rozpalić menorę, potrzebny był czysty, święty olej, którego w świątyni nie było. Okazało się podczas poszukiwań, że znaleziono zaledwie jeden ostatni garnuszek, w którym było bardzo mało oliwy i taka ilość oliwy mogła wystarczyć na zaledwie jeden dzień palenia się menory, więc mimo to Żydzi nie poddali się, wezwali kapłana, który mógłby tę menorę rozpalić i stwierdzili, że lepiej, żeby chociaż paliła się przez ten jeden dzień niż wcale. I wtedy wydarzył się właśnie ten cały cud, który do dzisiaj my Żydzi celebrujemy, świętujemy w Chanukę, bo menora paliła się na tym zapasie oleju, który miał wystarczyć na jeden dzień, paliła się przez dni 8. I dlaczego w takim razie moja Chanukija ma 9 ramion? Bo nie wiem, czy zauważyliście, że nie ma ich 8, a 9, ale to do tego za chwilkę wrócę. No więc właśnie świętując Chanukę, to robimy, czyli palimy świece przez 8 dni, czyli tyle, ile paliła się menora w świątyni jerozolimskiej, codziennie dokładając jedną świecę. Czyli pierwszego dnia po zachodzie słońca palimy świecę, pierwszego dnia jedna świeca, drugiego 2, trzeciego 3 i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jest szabat, w którym w tym dniu również palimy świecę, to Chanuka jakby ma tutaj priorytet, czyli zapalamy najpierw Chanukiję, a dopiero później świecę szabatową. Nie wolno odpalać świecy jednej od drugiej. I teraz Wam coś pokażę. Jak widzicie, jedno ramię, to 9, jest wyżej niż cała reszta ramion. I właśnie ta 9. świeca nie jest świecą uroczystą. To jest świeca, to jest miejsce na świecę, która nazywa się szamasz. I szamasz to jest posługacz z języka jidysz. I chodzi tutaj o to, że najpierw rozpalamy szamasz i od szamaszu odpalamy całą resztę świec, ilość w zależności od dnia, który wypada. Natomiast ważne jest to, że świece muszą palić się minimum 30 minut. I tutaj w domach tylko ortodoksyjnych i ultraortodoksyjnych, to ważne, żebyście nie myśleli, że tak jest wszędzie, ale ten przywilej rozpalania świec chanukowych jest przypisany tylko mężczyznom. Natomiast niektórzy twierdzą, że mężczyzna w ten sposób kobietę wyręcza w odpalaniu świec. No ale tutaj już każdy jakby ma swoje jakieś tam przekonania. I kobieta podczas tego czasu, kiedy palą się świece, nie może pracować, wykonywać obowiązków domowych, powinna odpoczywać lub też się świetnie bawić. To jest nawet takie bardziej rekomendowane, że powinna w tym czasie się bawić, radować. I co jest ważne, to że podczas rozpalania świec wypowiada się błogosławieństwa, śpiewa się też taki chanukowy hymn, który nazywa się Maos Tzur. A ważne jest też to, gdzie ta Chanukija nasza ma stać. I to jest troszkę bardziej, odłożę ją, to jest troszkę bardziej skomplikowane, dlatego że tutaj jest wiele niuansów, nad którymi nie będę się teraz rozwodzić. W takim dużym skrócie chodzi tutaj o upublicznianie, rozpowszechnianie cudu. Czyli Chanukija powinna stać przy oknie, które wychodzi na ulicę, przez którą przechodzi wielu przechodniów. Czyli to nie może być jakieś okno schowane, przez które tej Chanukii nie widać, tylko okno, które by stanowiło w pewnym sensie taką witrynę. I tutaj, tak jak mówię, to jest troszkę bardziej skomplikowane, ale nie zagłębiając się w szczegóły, niektórzy też Chanukije stawiają przy framudze drzwi wyjściowych, jeżeli właśnie nie mają takiego okna, które byłoby odpowiednio wyeksponowane. Natomiast to rozpowszechnianie, upublicznianie cudu jest takim jednym z ważniejszych czynników właśnie podczas Chanuki. I dlaczego właściwie Chanuka jest takim magicznym świętem? Bo w starożytnym Izraelu Żydzi podczas Chanuki wychodzili na ulicę, śpiewali, tańczyli, grali na cymbałkach, na harfie, na różnych instrumentach. Dzisiaj współcześnie Chanuka obchodzi się bardziej kameralnie, w domach, z rodziną, w zaciszu domowym. I co jest ważne, to to, że
właśnie je się te potrawy z oleju, czyli znowu tutaj mamy to nawiązanie do oleju, który dotyczył cudów świątyni. I je się potrawy smażone w albo na oleju, czyli pączki, faworki i to mi trochę na przykład przypomina nasz tłusty czwartek. Je się też mogłyby się do tych potraw zaliczyć jakiekolwiek potrawy smażone w oleju, natomiast ważne jest to, żeby były słodkie. To jest na przykład racuchy, też placki ziemniaczane się je, po hebrajsku nazywa się to lewivot. I to mają być słodkie rzeczy, dlatego że Chanuka to ma być święto radości, czyli radujemy się, jemy słodkie rzeczy, które dają nam przyjemność, nie odmawiamy sobie. I też w Chanukę daje się dzieciom prezenty. To oczywiście nie jest obowiązkowe, natomiast to jest taki stary zwyczaj, który utrzymał się do dzisiaj, że w Chanukę daje się dzieciom na przykład paczki słodyczy albo jakieś inne drobiazgi, czasami też zabawki. Daje się też Chanuka Geld, czyli takie czekoladowe monety, ale oprócz czekoladowych monet daje się zwykłe pieniądze, które dzieci mogą przeznaczyć na cokolwiek chcą. Co ciekawe, w judaizmie zakazany jest hazard, natomiast jest wyjątkiem tutaj właśnie Chanuka, bo w Chanukę gra się w taką teoretycznie hazardową grę, która nazywa się w hebrajskim sewivon. Z jidysz to jest chyba dreidel albo dreidel, dokładnie nie jestem pewna, jak to się wymawia. I to jest taki bączek. Ja bardzo chciałam Wam go pokazać na filmiku, ale po prostu wrzucę zdjęcia i nie mogłam w ogóle znaleźć nikogo, kto by miał ten bączek w domu. To jest bączek, którym się kręci. On ma po każdej stronie jedną literkę hebrajską i to jest nun, hej, gimel i shin. Dlatego, że jest to skrót od Nes Gadol Aya Sham, czyli wielki cud stał się tam. Współcześnie na tej kostce możecie zobaczyć trochę inną kombinację literek, czyli dalej mamy nun, gimel, hej i pej, dlatego, że mówimy współcześnie Nes Gadol Aya Po, czyli wielki cud stał się tutaj. Zasad gry w dreidla nie będę Wam na razie przytaczać. Można grać na pieniądze, można grać na cukierki. Ważne, żeby to były rzeczy, które można policzyć. Natomiast nie chcę Was tutaj zanudzać zasadami gry. Jeżeli ktoś jest bardzo ciekawy, to może sobie wygooglować. Często też gra się w kalambury albo w jakieś gry planszowe, śpiewa się piosenki podczas Chanuki. No i właśnie je te słynne pączki. Wszyscy Żydzi, nawet ci w diasporze, czyli ci, którzy żyją w innych krajach, rozproszeni po całym świecie, celebrują właśnie co roku Chanukę i wszędzie tam, gdzie na przykład w Izraelu, ale także w każdym mieście, w którym jest jakaś gmina wyznaniowa żydowska i nawet w Warszawie. Ja byłam bardzo zdziwiona, jak zobaczyłam zdjęcia z Warszawy, gdzie przy Pałacu Kultury pali się Chanukija. Dajcie mi znać w komentarzach, bo ja jestem z Warszawy i nie przypominam sobie, żeby w poprzednich latach kiedykolwiek gdzieś w Polsce stawiano Chanukiję, ale oczywiście mogę się mylić, więc dajcie znać w komentarzach. Ale właśnie to jest piękne, że na całym świecie też wspiera się Żydów w tej tradycji. Jak życzymy sobie wesołych świąt w Chanukę? Mówimy Hag Chanuka Sameach, dlatego że Hag to jest święto, Chanuka no to Chanuka, a Sameach to szczęśliwy, w tym kontekście może bardziej wesoły, więc wesołej, szczęśliwej Chanuki. A tym, którzy niedługo obchodzą święta Bożego Narodzenia, życzę wesołych świąt. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Odwiedzajcie mnie na Facebooku, na Instagramie. Łapki w górę, jeśli filmik się podobał. Widzimy się w kolejnych. Cześć!